to będzie ładny widok, to idę zobaczyć. O, pomyliłem się. Paskudny widok. Powiem wam, że nawet się cieszę trochę, że zwiedzamy to wieczorem, dlatego że jest to wszystko oświetlone i pięknie wygląda. Wow! Masakra tam jest, tam byśmy byli przehandlowani na organy, albo byśmy trafili na dobrą imprezę, albo żebyśmy nie wrócili stamtąd. Przejechaliśmy dosłownie 30 km. Zobaczcie, ile stopni na dworze. 29 stopni Celsjusza, ja pierdzielę taką zimę. Ale dla mnie nawet spoko. Szkoda, że nie ma słońca, bo nam się nadal bardzo wolno baterie ładują. Okazało się, że przejechaliśmy przez to miasteczko, Klaudia tam kogoś pytała, polecali jej, że tam idź, ale w końcu jedna baba powiedziała: pani kochana, tu wszystko zamknięte, nic pani tu nie zje. Chyba że sobie pani sama zrobi, bo tylko sklep może być otwarty, albo na stacji benzynowej. No i przejechaliśmy na stację, a tutaj burgerownie też jakby mają. Każdy się zamówił po burgerku z napojem i fryteczkami, będzie super. Hola, Bolaga. Hola, Bolonia. Perfecto, muy bien, gracias. Gracias, ciao. Bye. Było miło, bardzo sympatycznie, wiemy gdzie mamy jechać, przekazali nam ważne informacje. Zwiedzili naszego kampera, bardzo im się podobał, więc jedziemy dalej. Jeżeli tutaj będziecie jeździć kamperem lub samochodem, to musicie też wiedzieć, że jest bardzo tanie paliwo i kosztuje ono aktualnie około 300 peso, co jest około $0,5, czyli około 2 zł za litr. A tak mówię bardzo mniej więcej. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Argentyna jest wielka, ale stosunkowo pusta, przez co te stacje są dość rzadko, więc zawsze tankujcie do pełna i orientujcie się, za ile jest następna stacja. Albo jeżeli mijacie stację, a macie stosunkowo mało paliwa, to zorientujcie się, za ile jest kolejna stacja, dlatego że te stacje są rzadko i co się ostatnio na przykład wydarzyło, ja miałem paliwa na 50 km, następna stacja była za 80 km, a na stacji nie było paliwa i mimo, że były dwie stacje koło siebie, na żadnej nie było paliwa. Zatankowałem w końcu paliwo przez lejek, taki dla tirów. Widzicie, co tam jest? Na tym znaczku? Tak jest! Paragwaj! Tak wygląda granica, jak wszędzie. Pan Wojciech Cejrowski ma odcinek o takim tytule: Dziwny kraj Paragwaj. Trzeba sprawdzić, czemu jest taki niby dziwny. Na razie zabrali nam papier, który jest paszportem naszego auta i nie dali nam nowego, więc to mnie trochę martwi. Klaudia jest fryzjerką. Juleczka. Ja dzisiaj mam dzień pracy. Przyjechaliśmy tutaj nad taką rzekę. Spaliśmy na stacji benzynowej, bo wszystkie kempingi się okazały jakąś lipą. Tutaj się okazało w ogóle, że jest bardzo fajnie. Można by było stać tutaj na noc i chyba tutaj dzisiaj będziemy stać na noc. Tu jest już zbiornik wodny i plaża. Tam jest duże miasto Asunción. A tutaj moja żona Klaudia. A mnie też obetniesz? Za trudno, masz włosy do obcinania. To się nazywa Paraguay sopa. Paraguay sopa. Tak, i to jest, myślę, że to będzie zupa, a to jest ciasto. Ale dobre. Ale to jest na słodko? Nie. Pachnie. To jest chyba, ja wiem co to jest, ja to czytałam, to jest chyba z jajkiem i z serem, jakieś takie kukurydziane coś. Z cebulą, z kukurydzianym czymś, no. Miałem ochotę na zupę, dostałem takie coś. Dobra. Jesteśmy w Paragwaju i chciałbym wam opowiedzieć, co to za kraj. Mianowicie, pierwsza podstawowa rzecz, to trzeba wiedzieć, jaki ma rozmiar ten kraj, a kraj ten ma populację około 7 milionów osób. No i jak wszędzie oczywiście bardzo często rozpościera się duża nicość, jak się jedzie. Druga sprawa. Stolicą jest Asunción. Asunción jest dużą miejscowością, jest stolicą i no jest pełna skrajności, co jesteście w stanie zobaczyć na naszych filmach. Proszę bardzo, jesteśmy w Asunción, Paragwaj, dziwny kraj. Tu jest bardzo ładna plażyczka. Proszę sobie zobaczyć, tam chłopaki będą grać zaraz w piłę. Dzisiaj jest pogoda dobra do zwiedzania, wczoraj się nie dało żyć. Jezu, jak było duszno. Ja się śmieję, że to jest Miami Paragwaju. Bo stoją tu
przy wybrzeżu, tam koło nas, ze 3 kampery. Jeden ma chyba nawet deskę windsurfingową, więc ja się śmieję, że to jest Miami Paragwaju. Na razie idziemy zwiedzać Asuncion. Zapraszam. Loma San Geronimo. Tutaj podobno warto się chwilę zatracić w tych uliczkach. Jest kolorowo i ciasno i można chyba coś zjeść. Mam taką nadzieję, bo oni są tak marudni, że za chwilę z nimi nie wytrzymię. Ale są głodni. A z czego słynie ta dzielnica? Z tego, że właśnie jest tu bardzo dużo ładnych graffiti, ładne uliczki i właśnie graffiti. Da się tam gdzieś wyjść? No tu da się. Jak ładnie. Pomalowali kołpaka na różowo, już jest fiu fiu fiu. Jak u jakiegoś Sona Abdullololo. Ale to będzie ładny widok, to idę zobaczyć. O, pomyliłem się. Paskudny widok. Paskudny. Tak, jesteśmy znowu w tej samej knajpie i tak, tu mamy empanadas pieczone, bo można mieć wersję pieczonej i smażonej. Ja sobie wziąłam wersję wegańską z bakłażanem. To jest mała zupka, słuchajcie. To ona jest typowo paragwajska zupa. Co tam jest, nie mam pojęcia. Takie jakby trochę z kary. Bardzo dobre. Zobaczcie, że młody tam pastuje gościowi buty, który przyszedł. Młody przyszedł, zapytał się, tylko machnął i przecież on ma 6-7 lat i od razu gościu pozwolił mu wypastować i aż się cieszy, że w ogóle może to zrobić. Bardzo często tutaj stoją policjanci wszędzie. Są to tacy chyba tu posterunkowi tacy. Oni nie mają chyba żadnego szczególnego zadania i raczej nie są zbyt wykwalifikowanymi policjantami. No ale co wam trzeba powiedzieć? Paragwaj jest jednym z najbardziej skorumpowanych krajów na świecie. Mianowicie jakby jeden z dochodów tego państwa to jest korupcja. Przez Paragwaj jest dość sporo rzeczy przerzucanych, jeżeli chodzi o narkotyki i takie rzeczy. I oni czerpią na tym normalnie korzyść. Oprócz tego jest to czwarty od końca najbardziej biedny kraj Ameryki Południowej. Jak na tak brzydkie miasto jest to naprawdę dużo ładnego graffiti. No i teraz jeszcze wam pokażę najbardziej polecany zabytek, budowlę całego Asuncion. Mianowicie Pałac Lopezów, Francisco Lopeza. Jesteśmy tutaj naprzeciwko takiego domu Manzana de la Riviera, który generalnie dzięki studentom tutaj z Asuncion nie zostało to zburzone. No i to jest taki dom kultury, centrum kultury, tam można zobaczyć jakieś różne fajne, ciekawe rzeczy. I to jest naprzeciwko Pałacu Rządowego. Tak jest. Pałac rządowy, siedziba rządowa, nie wiem. Wcześniej tu powiewała flaga. Wydaje mi się, że coś może być na rzeczy, że póki tutaj jest ktoś z tych rządzących, to może to powiewa, na przykład prezydent. Zapytałem policjantów, dlaczego teraz nie ma tej flagi i powiedzieli, że SOL to jest rząd i powiedzieli, że jak jest rząd w środku, Sol de Entrada, wtedy jest ta flaga. Aktualnie nie ma, można zobaczyć dopiero jutro, jak będzie z powrotem rząd, czy tam Sol, no to słońce ogólnie, ale to nie wiem, czy oni mają na myśli tego rządzącego. A może, że jak jest słońce, ale nie, bo mówili entrada. No czyli, że jak jest ktoś tam w środku, albo ten ich rządzący, albo w ogóle rząd, to wtedy ta flaga powiewa. No i co, jaką fajną rzecz jeszcze powiedział? A, no że ma rodzinę w Polsce, w Krakowie. O, pytał się, z jakiego miasta jesteśmy. A my tak, what? A skąd on będzie wiedział? Ciekawa sprawa. Zapytacie, co to jest? Piękny park, ale zamknięty. Czyli tak jak to bywa w tym pięknym kraju Paragwaju, jak już coś jest ładnego, to zamkną, może żeby nie zepsuli, nie wiem. Może być ładnie w Paragwaju? Może. Ale mają ładną komendę policji. Policji jest tu mnóstwo wszędzie, więc muszą mieć dużą, ładną komendę, więc mają. Naprzeciwko pięknego, zamkniętego parku.
Można. To jest kościół, bardzo ładny. Ma tam z tyłu też bardzo ładny ogród, jeszcze go pójdziemy zobaczyć. Powiem wam, że nawet się cieszę trochę, że zwiedzamy to wieczorem, dlatego że jest to wszystko oświetlone i pięknie wygląda. No i jest tu oczywiście bieda, bo wszędzie w parku można coś kupić. Chodzą, obnośny handel, bardzo jest tu go dużo. Bardzo dużo obnośnego handlu. Są obnośne kantory. Bardzo dużo przed kantorami prawdziwymi stoją i próbują przechwycić klientów. Z drugiej strony w kantorze procedura wymiany walut trwa tak strasznie długo, jest, no biorą paszport, kserują chyba go, z tego co pamiętam, no, chyba go kserowali. Na pewno wprowadzali dane, musiałeś podpisać te dane. Baba, która wpisywała te dane, to ona, ja chciałem wymienić $50. Ona te wszystkie dane, potem do kasy, kasa wymieniła. No kurde, wiecie o co chodzi. A tak to cambio otwarte, chłop stoi przed, tylko że nie wymieniłem u chłopa, bo się boję, że jest podrobione, nie ja turysta, to wiecie. ¿Está seguro aquí? Sí. Ah, vale. Chciałem sobie kupić takie właśnie ze skórką. Bardzo mi się to podoba z tą skórą. O. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias a usted. Ciao. Kupiłem sobie piękną tykwę i mogłem tutaj mieć jeszcze imię, ale nie chciałem. I to kosztowało mnie $6 około. I pasuje, no co? 24 zł ze skóry. Jacie, wow, z pancernika to jest zrobione. O, poważna kusza to jest. Aj! Wow! Czyż nie jest teraz ładniejsze? Jestem ich amigo, więc mam amigo. Banco de Nacional. To jest Narodowy Bank Paragwajski. Ciekawostka, polskie NBP drukuje pieniądze dla Paragwaju. Ciekawe. No i teraz co jest turbo ciekawe, to że Paragwaj jest tak naprawdę rajem podatkowym. Tak, i możecie sobie powiedzieć, co on pieprzy, ale fakty, konkrety. Paragwaj ma 10% VAT-u, Paragwaj ma PIT-u też 10%, oddaje się tu dziesięcinę i koniec. Oprócz tego Paragwaj ma bardzo preferencyjne warunki dla nowych przedsiębiorstw. Oprócz tego tam są też podatki takie, że możesz płacić bodajże też nawet 8%. W dużej mierze jesteś zwłaszcza na początku zwolniony. No i ten 10% to u nas to jest w ogóle 9% u nas jest małego CIT-u dla małych spółek, więc no, uważam, że 10% jako normalne opodatkowanie to jest fenomenalnie. VAT na poziomie 10% to jest też fenomenalnie. Będziecie mieć ZUS od pracodawcy około 16% i od pracownika około 9%. To i tak wydaje mi się jest lepiej, dużo lepiej niż w Polsce na przykład. Dlatego, że w Polsce teoretycznie ZUS-u jest mniej, ale są składki takie, srakie, owakie, sumarycznie od netto do brutto zabierają Ci, chłopie, 40 parę procent czy około 40% wypłaty. Jeżeli chodzi o dywidendy, od dywidendy mieszkańcy Paragwaju zapłacą 8%, a ludzie spoza Paragwaju zapłacą 15%. I ogólnie tutaj nie ma problemu, żeby zyski były spoza granic kraju. One wtedy też mogą być nieopodatkowane wręcz i to jest bardzo fajna rzecz. Ponadto od zysków kapitałowych jest niestety tutaj podatek, ale też jest 10%, co na przykład jak teraz Słowacja niedawno wprowadziła 7 czy 8% podatek od kryptowalut, to jest wow. Więc tutaj jeżeli standardem jest 10%, to dla mnie to też jest wow. Uważam, że 10% można oddać państwu i to jest moje prywatne zdanie. Uważam też, że nie powinno się brać w ogóle podatku od zysków kapitałowych, dlatego że ja te pieniądze zarabiając już kiedyś podatek od tego zapłaciłem, więc jeżeli teraz przez to, że jestem mądry i wiem, co z nimi zrobić, mogę zarobić kolejne pieniądze tymi pieniędzmi, to nie powinienem już mieć to opodatkowane. Dlatego, że jak stracę, a to jest ryzyko, to nikt mi za to nie odda. Jak kombinujecie coś tam za granicą
to Was mogą teoretycznie opodatkować 20%, bo to jest jakoś, że 15% potrącenia, musi być i 5% opodatkowania. Myślę, że to się da fajnie wykombinować. Poszliśmy ulicą zabytków. Na przykład to się zwiedza, albo to, ale po co? Nie wiemy. Jest brzydko, jak nie wiem co, zobacz, zawala się. I nic z tego. O, kabel na ziemi aż leży, proszę. Tutaj kabel tak wisi, że aż spadł. A, tu są linie wysokiego napięcia, dlatego brzęczą. No zobaczcie, jak tu nisko są te kable wszystkie. Masakra. O, i studzienka, proszę bardzo. I dziura w ziemi. Nie przesadzam. Chcieliśmy iść tam, ale nam facet powiedział, najpierw jeden tutaj trąbił na nas samochodem, na tym skrzyżowaniu mówi, nie idźcie tam, wróć się. Teraz następnego spotkaliśmy, mówił, ty tam nie filmuj, ale w ogóle tam nie idźcie, wróćcie się, idźcie tu w prawo, tu jest bezpiecznie, tam masakra. To co tam się musi dziać? Powiem wam, że jestem przeszczęśliwy, że ten Paragwajczyk nas ostrzegł, żebyśmy tam nie szli, dlatego że tu są normalnie slumsy, zobaczcie. Masakra tam jest, tam byśmy byli przehandlowani na organy, albo byśmy trafili na dobrą imprezę, albo żebyśmy nie wrócili stamtąd. Także dzięki pewnemu Paragwajczykowi nie poszliśmy tam. A teraz zwiedzamy. Proszę bardzo, Urząd Miasta przy slumsach. Palacio Legislative. Policjant nas poinstruował, że tutaj jest teren już policyjny, miejski. Tu można już iść. Że tam było nieciekawie, a tu już jest bezpiecznie i możemy sobie iść teraz w prawo, w stronę naszego kamperka. Burger. Ale powiem wam, że chodzą tutaj dziwne elementy i tam jest faktycznie creepy w chuj. Pan idzie z choinką, także każda pora roku jest na to dobra.